Teraz jedyne co, to wrócić do bazy i wytworzyć te niesamowite cacuszka, które już czekają na mnie w skrzyni, plus to, co dopiero co zdobyłem. Sunę prosto do bazy, szybko rozładowuję zgromadzone dobra i pora postawić pradawną kuźnię. No chyba nie, bo do jej postawienia będę potrzebował radu. Tylko który boss go daje? Pasterz nie. Zostają już tylko bossowie z kolejnego aktu. I mam cię. Zivia inżynierka. Z tego co widzę daje mi naprawdę sporo schematów, więc czuję, że ten temat z radem nie będzie taki prosty. Muszę się przygotować. Wytwarzam standardowy eliksir bestii. Dodatkowo sprawdzam, czego potrzebuję do kolejnego ulepszenia serca zamku. I tutaj też bez radu się nie obejdzie. Więc sprawa jest prosta. Bez radu nie zrobimy nic. Dlatego też jeszcze przed nadejściem dnia 94 wyruszam na kolejne polowanie, kierowany żądzą krwi. Ale czekaj, wróć! Bo eliksiru nie odebrałem. I teraz dopiero mogę wyruszać w drogę. Docieram do obozowiska harcowników na północ od mojej bazy. Eliminuję duży oddział przeciwników. Swoją drogą jestem ciekawy, czego oni tak tu zażarcie bronią. Bo na pewno nie daliby rady z tymi wampirami. Co jest z ich poziomem? Nagle stały się niepokonane? I docieram do instancji o nazwie Zguba Drakuli, gdzie wszystkie wampiry są naprawdę na potężnym poziomie. I nawet te sukuby wydaje mi się, że lepiej wyglądają. Czekaj, co jest? Steampunkowi ludzie walczący z wampirami? Kupuję ten klimat. I już czuję, że w tej krainie będę bawił się świetnie, ale czekaj, co to za Czarnobyl? Okej, okazuje się, że nowa lokacja jest bogata w nowych przeciwników. Steampunkowych ludzi z mechami i mutanty. Ciekawe połączenie, bo jak steampunkowi ludzie jeszcze pasują do wampirów, tak te mutanty to jest naprawdę niezły odlot. I wydaje mi się, że w tych bajorach tutaj też żadnych rybek nie złowię. Ale wracajmy do poszukiwania inżynierki, której bazę szybko znajduję. Na dodatek na samym starcie wita mnie Łot z 92% krwią. No żal by było go nie zgarnąć. Tak samo jak pierwszy sztab Kiradu. I czuję, że trochę ich tutaj zdobędę. Oj, jak ja się pomylę. Bo w samym obozie nie ma zbyt wielu skrzyń. A z tutejszych techników i tych bardziej opancerzonych przeciwników rad nie leci. Skubańcy nawet mają samobieżne wieżyczki. No steampunk pełną gębą. Coś czuję, że te dwa surowce będą ważne w przyszłości do produkcji radu. A gdyby komuś było mało wielkich mechów, to proszę bardzo. Dobra, ale kończmy zabawę. Pora na spotkanie z kolejnym bossem. Arena wygląda dość okazale i coś czuję, że ta inżynierka będzie bardzo mobilna. I swoim sposobem poruszania się przypomina mi babunię z początku aktu drugiego. Ale nasza inżynierka nie będzie uciekać. Od razu na starcie dobywa miotacz płomieni, dzięki czemu jest w stanie mocno trzymać mnie na dystans. Potem następną bronią w jej arsenale było coś w stylu broni Tesli, której wystrzelony pocisk zamieniał się w piorun kulisty, który podążał za mną. A na dodatek wystrzeliwała od czasu do czasu dodatkowe pociski, które potrafiły się odbijać. Myślę sobie, no przecież to musi być wszystko. Nie, bo nagle wyciąga, jak myślałem, sporego shotguna, który nagle zamienia się w gatlingana. Ta, było blisko. Ale jako, że znam już jej wszystkie sztuczki, to kolejne starcie powinno być łatwiejsze. Noc 95 już nadchodzi, więc nie ma na co czekać. Tym razem wykorzystuję przeklętego rycerza, żeby odwrócić jej uwagę. Przy okazji obijam ją cały czas pociskami z pistoletów. Dwie pierwsze bronie przetrwałem bez problemu. Ale kiedy wchodzi Gatling Gun, wystarczy schować się za filar. Dokładnie to jakiś zbiornik albo coś w tym stylu. Dodatkowo okazuje się, że chowając się za nim, mam też czas na szybkie wyleczenie. Ale warto by było chyba poczekać, aż broń jej dopiero padnie i wtedy wychodzić. Bo poprzednie leczenie właśnie w tym momencie poszło w diabły. Na dodatek, najłatwiejszym sposobem na ogranie jej podczas używania miotacza ognia jest po prostu wskoczenie do okręgu i poruszanie się zgodnie z ruchem wskazowych zegara. Albo na odwrót, w zależności w którym kierunku się obraca. A gdyby chciała do was strzelać, zawsze zostają filary. No chyba, że nasza babunia zacznie latać jak hugokopter i zrzucać na arenę dodatkowe wieżyczki. Dobra, było blisko, ale trzeba się wycofać. Szybkie leczenie i już czuję, że potrzebuję więcej zaklęć nekromanty. Czyszczę fabrykę z dodatkowych patroli, co by mi nagle nie zaczęli przeszkadzać. I droga inżynierko, pora na ostatni taniec. Przynajmniej tak myślę.
I pięknie, mimo tego, że w ostatnim podejściu od razu zrzuciła na samym starcie wieżyczki, to udało mi się ją ubić. A najskuteczniejszą bronią na nią okazała się tarcza nekromanty, która pochłaniała wszystkie pociski podczas używania Gatlingana. Ale dobra, nie przyciągajmy, wracajmy do bazy. Schematy na nowe przepisy odkryte, więc pora wytworzyć odrobinę radu. Wbiegam do kuźni, gdzie znajdują się piece. I czekaj, a co to za dziwna substancja? I okazuje się, że do wytwarzania radu, prócz złomu technicznego, będę potrzebował jeszcze zbiorników z mazią. Tak mogłem się tego domyślić, jeżeli odblokowujemy je razem z radem. Dodatkowo będę potrzebował wytwarzaczy, żeby je pozyskać. I sporego zapasu żelaza. No to coś czuję, że dużo pracy mnie czeka. To może zacznijmy od odblokowania nowych technologii, żeby jeszcze nocy 96 wziąć się za zbieranie żelaza. Przy okazji, po zebraniu kilku staków dnia 97 postanowiłem coś sprawdzić, bo przecież nie tylko steampunkowi ludzie używają nowoczesnej broni. Na zachód znajduje się też przecież kraina, w której mieszkańcy też używają broni palnej. Oho, i już czuję, że niedługo też w tą część mapy zawitamy, bo level 65 nie jest już dla mnie nieosiągalny. No ale dobra, wracajmy do głównego wątku. Jeszcze nocy 97 wróciłem do bazy. Zajmowałem się tamtejszymi sprawonkami i zanim przetopi się całe żelazo, może bym zajął się tymi rajdami. Są przecież jeszcze aktywne parę minut, więc nie czekam i pędzę na ziemię wampirów. Wpadam do pierwszego miejsca rajdu. Eliminuję masę kultystów. Skrzynkami też nie pogardzę. I kiedy zaczynam eliminować ostatnią grupę przeciwników, niestety rajd się kończy. No jaki niefart! Dobra, ale i tak już wiem, jak wyglądają rajdy. A w bazie nadal przerabia się masa żelaza. Więc czas i tak nie był stracony. Jeszcze na sam koniec przed powrotem, sprawdząc tam ciekawego, sąsiedzi mają na targowisku. Tak tylko może kiepskim pomysłem jest przyglądanie targowiska pod postacią wampira. I tak będzie zdecydowanie bezpieczniej. W sumie kilka ksiąg z nowymi pancerzami by się przydało, a jeśli chodzi o resztę sprzedawców, nie mieli nic ciekawego. Więc decyduję się na szybki powrót do bazy i zebranie wszystkich srebrnych moment. I dawaj mi te księgi. Wow, starczyło aż na jedną. I po zrobieniu lekkiego rabunku na targowisku, teraz czuję, że czas wracać i zaplanować kolejne kroki. Bo potrzebuję fabryki mazi.